Cezary Graf, dzień dobry. Przejdźmy zatem do spółek żywnościowych. W obliczu zmian demograficznych i społecznych, ze względu na postępującą cyfrozę oraz obniżanie się poziomu życia, niektóre branże przejdą do lamusa. Na ich usługi i produkty nie będzie popytu. Branża spożywcza zaspokaja podstawowe potrzeby. Branża spożywcza zawsze znajdzie klientów. Ludzie nie przestaną jeść, ewentualnie zaczną jeść produkty gorszej jakości, produkty tańsze. Producenci i dystrybutorzy, spółki takie jak Biedronka, Dino czy Maspex, obracające zarówno produktami droższymi, jak i tańszymi, przynoszą zadowalające zyski. Bardzo interesujące biznesy typu Mlekowita, Intereuropol czy wspomniany wcześniej Maspex nie są publicznie notowane. Są zastrzeżone i niedostępne dla Kowalskiego, posiadającego rachunek maklerski. Z perspektywy właściciela niekiedy nie ma sensu rozdrabniać zyskownych spółek na rynku kapitałowym i wypłacać dywidendę akcjonariuszom. Oczywiście istnieją też spółki żywnościowe, których akcje można kupić. Warto jednak wcześniej kilka rzeczy przemyśleć. Dino Polska, modna spółka na warszawskiej giełdzie. Wzrost o blisko 1000% w ciągu 5 lat był efektem szybkiego rozrostu sieci sprzedaży i dobrego dopasowania oferty Dino do potrzeb Polaków. Nasza sprzedaż wzrosła o 34%, wynik EBITDA zwiększyliśmy o 40% i otworzyliśmy 147 nowych marketów Dino. Rozwijamy się szybciej niż rynek, kontynuujemy naszą strategię wzrostu organicznego, czyli budujemy markety na własnym gruncie, w mniejszych miejscowościach, na obrzeżach dużych miast, generalnie poza centrami dużych miast. Czy Dino Polska ma szansę na kolejne 1000% albo przynajmniej 100% wzrostów ceny akcji? Nie sądzę. Szczególnie w otoczeniu pojawiających się politycznych haseł cen maksymalnych, w otoczeniu rosnącej inflacji, w otoczeniu presji na marże pośredników oraz rosnącego wolumenu zakupów internetowych. Polska dodatkowo starzeje się, a będąc starym, mniej się wydaje na wszystko. Dodatkowo kryzys gospodarczy w Polsce będzie pogłębiał się. Pod kątem wycen spółka jest droga. Rosła na modzie i oczekiwaniach, jak CD Projekt. I podobnie jak CD Projekt, Dino może istotnie się przecenić. Dodatkowo Dino jest kwotowane w polskim złotym, który także ulega przecenie. Pod koniec tego wideo znajdzie się wyjaśnienie, czym jest przegląd 50 apetycznych firm chińskich. Żywiec, spółka dywidendowa, płacąca 4-5% rocznie. Kurs akcji Żywca po 2016 roku jest w maraźmie. Jednakowoż wyniki finansowe Żywca są poprawne. Wawel, jedna z najstarszych fabryk cukierniczych w Polsce. Niezła dywidenda, siła finansowa oraz zyskowność poprawne. Cena akcji Wawla znajduje się jednak w długim trendzie spadkowym. Trend trwa od 2014 roku. Z jednej strony każdy trend kiedyś się kończy, z drugiej jednak strony musisz pamiętać, że trend to twój friend. Indyk Polspółka Akcyjna o kapitalizacji 166 milionów złotych, czyli 37 milionów dolarów. Makarony Polskie, spółka akcyjna, skapitalizowana jest na poziomie 66 milionów złotych, czyli 15 miliardów dolarów. Nie są to giganci. W Polsce, w USA i w Chinach spółki o kapitalizacji kilkunastu, kilkudziesięciu milionów dolarów wymagają doświadczenia. Spółki spożywcze notowane na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, a jednocześnie niezwiązane z Ukrainą, da się policzyć na palcach jednej ręki. Dodatkowo spółki spożywcze na GPW są stosunkowo niewielkie. Trudno zbudować z nich sensowny koszyk majątkowy. Jak zatem inwestować w producentów żywności? Można inwestować przez spółki zagraniczne. Najbardziej apetyczne wydają się być niektóre spółki amerykańskie oraz przede wszystkim spółki chińskie. Dali Foods Group Company Limited, holding inwestycyjny produkujący i sprzedający żywność i napoje w Chinach kontynentalnych. Oferuje napoje energetyzujące, herbatę ziołową, ciastka, bułeczki i całą paletę podobnych produktów. Dali Foods sprzedaje za pośrednictwem dystrybutorów. Firma została założona w 1989 roku i ma siedzibę w Hujan w Chińskiej Republice Ludowej. Od strony wyceny, po 3 latach korekty, wydaje się, że spółka nie chce dalej spadać. Technicznie może to wyglądać na interesujący moment na wejście. Dali Foods to średnia spółka o kapitalizacji 59 miliardów dolarów hongkońskich, czyli około 7,5 miliarda dolarów amerykańskich.
Parametr ceny do zysku wynosi 12,6. Teoretycznie rozsądnie. Zyski w spółce stabilnie rosną. Dywidenda jest regularnie wypłacana. China Feye Limited. Kolejna spółka z bardzo ciekawymi wycenami. China Feye Limited to inwestycyjna spółka holdingowa, która produkuje i sprzedaje produkty mleczne dla niemowląt w Chinach kontynentalnych i w Stanach Zjednoczonych. Firma produkuje mleko w proszku, produkty z mleka płynnego, mleko kozie w proszku dla dorosłych oraz proszek sojowy. Zajmuje się również sprzedażą detaliczną witamin, minerałów, ziół i innych suplementów diety. Firma sprzedaje swoje produkty za pośrednictwem dystrybutorów oraz platform handlu elektronicznego, takich jak Tmall, JD.com czy Suning.com, a także za pośrednictwem własnej witryny oraz aplikacji mobilnych typu WeChat. China Feye Limited została założona w 1962 roku i ma siedzibę w Pekinie, w Chińskiej Republice Ludowej. Wygląda na powoli skupowaną. Cena do zysku lekko ponad 9. Przychody i zyski China Feye regularnie rosną. WH Group Limited to kolejna ciekawa spółka z historią sięgającą 1958 roku i wyceną sięgającą ponad 70 miliardów dolarów hongkońskich, czyli prawie 9 miliardów dolarów amerykańskich. To nie mało. WH Group Limited to holding inwestycyjny i produkcyjny. Zajmuje się produkcją, sprzedażą hurtową i detaliczną produktów mięsnych w Chinach, Stanach Zjednoczonych i w Europie. Firma działa w segmencie pakowanego mięsa, wieprzowiny i w innych pokrewnych segmentach. Chińczycy, nawet ci biedniejsi, zagustowali ostatnio w mięsie. Już nie tylko w weekend po otrzymaniu premii lub w chiński Nowy Rok, ale na co dzień. WH Group Limited zajmuje się również ubojem, sprzedażą hurtową i detaliczną, świeżej i mrożonej wieprzowiny. Zajmuje się także hodowlą trzody chlewnej na przemysłową skalę. Ponadto firma zajmuje się produkcją i sprzedażą materiałów opakowaniowych, świadczeniem usług logistycznych, prowadzeniem sieci detalicznych sklepów spożywczych, produkcją składników aromatyzujących i osłonek naturalnych i biologicznych materiałów farmaceutycznych. Dosyć szerokie spektrum. Ponadto zajmuje się hodowlą i ubojem zwierząt gospodarskich. Firma została założona w latach 50. XX wieku i ma siedzibę w Kowloon w Hongkongu. WH Limited jest spółką zależną Heroic Zone Investments Limited. Spółka ostatnio taniała. Taniała dużo mocniej niż by na to wskazywały wyniki. Spółka wygląda na skupowaną po okresie zwątpienia. Pod kątem finansowym jest zdrowa, generująca zyski i potencjalnie niedroga. Cena do zysku wynosi 9. Want China. Want China Holdings Limited została założona w 1962 roku i ma siedzibę w Tsim Sha Tsui w Hongkongu. Firma produkuje przekąski, krakersy ryżowe, produkty mleczne, napoje i różne inne przekąski. Firma zajmuje się również obrotem żywnością i napojami. Nie stroni też od handlu surowcami oraz maszynami. Obsługuje klientów za pośrednictwem sieci sprzedaży i dystrybucji, głównie w Chińskiej Republice Ludowej. Firma eksportuje również swoje produkty do Ameryki Północnej, Azji Wschodniej, Azji Południowo-Wschodniej i Europy. Jest to przykład spółki, która wzrosła już o ponad 60% od sierpnia 2021 roku. Spółka dalej drożeje. Mimo wzrostów relatywnie pozostaje znacznie atrakcyjniejsza niż jej polscy odpowiednicy. Wszystkie 4 powyższe spółki działają na rynku azjatyckim o stosunkowo młodej i rosnącej populacji oraz o ogromnym potencjale do dalszego wzrostu. Dużym atutem jest silne państwo potrafiące bronić swoich podmiotów na arenie międzynarodowej oraz bliskość i sympatia Rosji, głównego dostarczyciela surowców niezbędnych do rozwoju rolnictwa. Rosja znalazła się obecnie w kłopotach geopolitycznych i może być skazana na partnerów z Chin. Wszystkie te powody i wiele innych nieporuszonych w tym wideo skłaniać powinny do rozważenia majątkowego spółek chińskich. Wszak czy majątkowo roztropnym jest wikłać się w spółki polskie lub ukraińskie? Żywność jest w piramidzie potrzeb u samych jej podstaw. Jest energią niezbędną każdemu na co dzień. Nie da się bez niej funkcjonować. Ceny żywności będą rosły. Na żywność był, jest i będzie popyt. Nawet ze strony ludzi odklejonych, którzy postanowią przenieść się całkowicie na łono cyfrozy lub metaświata.
Branża produkcji żywności stanowi strategiczny dla silnych krajów sektor, który musi być rozwijany. Siłą rzeczy będzie to sektor stabilny dochodowo. Może stanowić długoterminowo ciekawą inwestycję, szczególnie w czasach, jakie nadchodzą. Trwa przedsprzedaż przeglądu 50 apetycznych firm chińskich. Jest to konkretne omówienie najbardziej perspektywicznych chińskich spółek akcyjnych. Przegląd będzie zawierał modelowy portfel akcji, czyli portfel złożony z 17 spółek atrakcyjnych do zastosowania w majątku na następne minimum 3, optimum 5-7 lat. W przeglądzie znajdą się także praktyczne niuanse, czyli brokerzy, proces zakupu i sprzedaży, omówienie okazji oraz pułapek. Aby zakupić przegląd 50 apetycznych spółek chińskich, należy napisać e-mail na adres info@cezarygraf.pl. Myślcie mądrze o swoich pieniądzach.